dzisiejszym odcinku w drodze do Göteborgu odpowiem na wszystkie pytania, które znalazły się w komentarzach we wszystkich częściach od początku mojej wyprawy. Następnie powiem trochę o architekturze mostów i tuneli, które łączą Szwecję z Danią. A na koniec dowiecie się, ile ta cała podróż dookoła Bałtyku mnie kosztowała. Zapraszam. Dzisiejszą trasę rozpoczynamy ze Sztokholmu. Mamy do pokonania 479 km, po drodze 2 tankowania i docieramy do Göteborgu. Dzień 12. Mamy cwaniacy Polacy. Tak? Groźna w każdej sytuacji. Nawet to stacyjka. Idziemy. Jest to kwalifikowana. Startując ze Sztokholmu, miałem zamiar od razu jechać do Danii, do Kopenhagi. Natomiast podczas zwiedzania Sztokholmu pewni Szwedzi przekonali mnie, żebym pojechał do Göteborgu, że warto go zwiedzić, zobaczyć. No i tak też w sumie uczyniłem. Mówię, mam tam jeszcze parę dni urlopu, mówię, takie postanowiłem zagospodarować. No i do Göteborgu nie jest jakaś podniecająca trasa, bo to głównie autostrada. Także jedziemy autostradą E4, później E18, wbijamy się we 20. Jak zobaczycie, no to nie różni się to niczym innym, tak jak jechaliśmy od północy na południe, czyli głównie lasy, jakieś jeziora po drodze i takie dosyć monotonne te klimaty. Więc ten czas do Göteborgu postanowiłem Wam odpowiedzieć na pytania, które zostawiacie w komentarzach. I wybrałem 10 takich najczęściej powtarzających się pytań, żebyście mieli taką ogólną wiedzę, co Was najbardziej ciekawi w tej całej podróży. Więc najczęściej pojawiające się pytanie pierwsze, tak ustaliłem, najwięcej komentarzy też zyskało. Czy musiałem płacić za ten mandat w Norwegii na miejscu? No na szczęście nie, bo tego też się trochę obawiałem, jakby to tam wyglądało z tym mandatem, natomiast dowiedziałem się tak, że oni w cudzysłowie zmusili mnie do podpisania tego całego protokołu, który miał tam kilka stron. Jako ciekawostkę to powiem tutaj, że musiałem ten protokół podpisać w języku norweskim, co tak trochę z prawem nie jest do końca zgodne. Powinien mieć to przetłumaczone na polski, ale ponieważ to już tam była prawie pierwsza w nocy, no to nie było tego tłumacza. Później, że po angielsku też nie było tego tłumacza, no i czy się zgodzę podpisać to w norweski. No to tłumacz Google, sobie poskanowałem to, co podpisuję. Mówię, no dobra, wszystko jasne, okej. Już nie będę tam robił problemów, już chciałem iść spać, więc podpisałem im i nie musiałem tego płacić na miejscu. No i później też jak przeczytałem właśnie na tym dokumencie, no to bezpośrednio po powrocie, jak się zarejestrowałem na tej całej stronie z mandatami norweskimi, no to okazało się, że mogę odroczyć termin płatności, nawet chyba tam do 2 lat było, ale to mnie jakoś tam nie urządzało, natomiast stwierdziłem, że nie będzie płacił tego od razu. Troszeczkę zmuszę ich administrację po wysłaniu paru maili, może się jakaś faktura zagubi. No i rozdzieliłem sobie ten rachunek na 12 miesięcy, czyli co miesiąc płacę 1250 koron norweskich, no a że ta korona norweska spada w międzyczasie, więc troszeczkę parę złotych do przodu. Szacunkowo teraz właśnie patrząc, już mamy styczeń, jak składam ten film, no to mniej więcej jakieś 200-300, między 200-300 zł z różnicy, jakbym zapłacił to wtedy z końcem czerwca, a teraz jak powiedzmy zakończę tą płatność do końca lipca tego roku, no chyba, że no, korona norweska nagle podskoczy do góry, no to może być problem, ale mówię, raczej nic się takiego nie powinno wydarzyć. Także co miesiąc dostaję pocztówkę z Norwegii, przychodzi ona mniej więcej 27 każdego miesiąca i do 6 kolejnego miesiąca muszę ją zapłacić. Płacę z karty z Revoluta, którą mam zarejestrowaną właśnie z Anglii i bez prowizji sobie przelewam te korony co miesiąc, takie w cudzysłowie 500 plus do Norwegii. I finalnie ten mandat po tym pół roku, po tych wskaźnikach kursowych, no to w sumie nie wyjdzie 6000, tylko wyjdzie jakieś tam powiedzmy 5500, coś koło tego, nie? A tą całą kasę, co miałem przeznaczyć, płaciłem sobie na lokatę roczną właśnie też na Revolucie, jakieś tam 400 zarobię w ciągu tego roku, więc powiedzmy jedna rata gratis. No dobra, to tak jeśli chodzi o mandat. Drugie pytanie, najczęściej się pojawiające, to na jakich oponach jechałem, w jakim byłem stanie po powrocie. No to od razu mówię, że ja przed samym wyjazdem założyłem nowe opony Pirelli Angel GT. Wcześniej miałem Batalaxy S22, natomiast one były za miękkie, ja je zjechałem bez bagażu w ciągu 7000 km i mogłem wymieniać nowe i z kolegą Spiniem, tutaj youtuberem też się skontaktowałem i polecił mi te GT-ki.
że po prostu one na cięższy motocykl dobrze wytrzymają i w sumie nawet niekoniecznie dwójki, tylko jedynki, bo ja mówiłem, przyjadę ten cały dystans, to prawie tam 10 000 kilometrów było zakładane wstępnie, mówię, no i będą do wymiany, więc nie ma sensu inwestować nie wiadomo jakie tutaj opony. GT1 też były dobre, się sprawdzały i też kupiłem starszy rocznik, mówię, no bo to nie ma co jakieś tam kupować nowszych, więc tam chyba 3-letnie kupiłem, nie chcę skłamać, chyba tam 700 parę złotych, zamontowałem, no i powiem tak, opony wytrzymały, nic się z nimi nie działo. Muszę przyznać, że te asfalty, które mają na północy właśnie Skandynawii, no są bardzo chropowate i ta opona rzeczywiście tam trochę znika w oczach, zwłaszcza z tym ciężarem. Natomiast jedno muszę przyznać, że nawet przy tych temperaturach tam 0 stopni zbliżonych, czy tam 2 stopnie, na następnym notcapie ani razu nie uślizgnęła mi się ta opona, także wgryzała się w ten asfalt, trzymała. Nie miałem, mówię, no, żadnego paciaka po drodze, no, bo się spodziewałem, że coś może zawsze się wydarzyć, ale no, jakieś tam powiedzmy szczęściem się udało, że nic takiego mi się nie przydarzyło. Mówię, jeździło się po piachu i po gruzie, po gruzie, po jakichś tam szlakach, wertepach w Finlandii, nic się nie działo, nie? Więc te opony no, sprawdziły się i mogę z czystym sercem polecić. Zwłaszcza, że te właśnie GT-ki są do takich opon sportowo-turystycznych, gdzie ten motocykl jest powyżej tam 200 kg i one muszą tam swoje wytrzymać. A te Batalaxy, co miałem wcześniej, też super opony, bo mówię, że nie tylko szybko w oczach znikały, nawet bez tego ciężaru. Natomiast mówię, za ciężki motocykl do tego bagażu, co miałem i do tego dystansu. No i co się okazało po powrocie? Przód jeszcze zrobiłem na nich, słuchajcie, 2000 km i ten przód jest do wymiany. Jak będzie marzec, to pewnie wymienię ten przód. Tył lepiej sobie poradził. Jest kwadratowa to opona, wiadomo, bo głównie to autostrady, jakieś tam proste drogi, więc te boki są cały czas mięsiste, natomiast ten tył więcej wytrzymał i myślę, że jeszcze z 2000 spokojnie wyrobię, więc jeszcze pomyślę, jak to, czy to będę od razu wymieniałby dwa, czy ten przód, a później ten tył, zwłaszcza, że mam używane takie same, co mają przejechane po 3000 i po prostu przełożę sobie na te używane, co przed wjazdem ściągałem, nie? Także tak to mniej więcej rozegrałem. Gdybyście zrobili tam 10 000 km, tak jak planowałem, to pewnie od razu przód i tył by do wymiany nie byłoby tematu. Także najlepiej rzeczywiście na tych nowych oponach, albo co tam mają 1000 przejechane, to spokojnie wystarczy. Natomiast rzeczywiście potwierdzają się te opinie, że te opony znikają w oczach. Pytanie trzecie. Czy blokada środków na karcie nie była spowodowana weekendem? I tu sprawdziłem rzeczywiście prehistorię, cofnąłem się do tych transakcji i rzeczywiście tutaj mieliście rację, że było to spowodowane weekendem, z tym, że w piątek, kiedy na Nordkapie właśnie już wracałem i tankowałem na tej najdroższej stacji, co tam te paliwo było powyżej tam 12 zł, to ja tankowałem tam o 11:43 i on tą kwotę mi zblokował już właśnie z piątku i trzymał do poniedziałku do godziny 16. I później wszystkie tankowania z soboty, z niedzieli też były trzymane i cała kasa mi zjechała dosłownie w poniedziałek tak koło godziny 16. Pytanie czwarte. Czemu tyle bagażu na motocyklu? Ile waży cały motocykl z bagażem? To może tak od początku, od pierwszego odcinka, tam mówiłem, że jadę wstępnie na 3 tygodnie. No na 3 tygodnie trzeba tam trochę rzeczy zabrać. Tak jak mówiłem, jeden kufer to było typowo spożywczy. Tam miałem praktycznie całe jedzenie na te pierwsze 2 tygodnie, bym powiedział, bo założenie moje było takie, że śniadania, kolację robię sobie sam, czyli tam jakiś tam chleb, czy tam chleb tostowy, tam wiadomo, pasztety, paprykarze, tego typu rzeczy, jakieś tam dżemy, czy tam ser żółty, bo co się powiedzmy nie popsuje, jakieś tam kabanosy i tak dalej. No i zupki, wiadomo, chińskie, różne tam rozpuszczalne, także mówię, no cały ten kufer był wypełniony jedzeniem. Drugi kufer był wypełniony całą serwisówką, czyli od podnośnika, powiedzmy, takiego nawaha, czy tam od takiego zestawu naprawczego, od kompresora i tam parę innych rzeczy, narzędzi podstawowych. No to wszystko takiego, co do motocykla potrzebowałem. Omijam tam zbiornik paliwa taki na 2 litry, żeby sobie dodać w razie W. Także i tak się zapełnić ten drugi kufer. Mówię, trzecią rzeczą komputer musiałem schować, bo czasem trzeba było tam popracować na trasie. Później te wszystkie rzeczy do ubrania, do chodzenia, tam śpiwór też brałem, bo nie wiedziałem jakie tam warunki będą właśnie na północy, czy nie będzie zimno, jak to będzie wyglądać w środku, bo w niektórych obiektach w zapoście trzeba dodatkowo też dopłacić, jakieś tam nie małe pieniądze, mówię, no to wezmę sobie ten śpiwór, poduszkę dmuchaną i tyle, nie? Natomiast tylko właściwie na Nordkapie mi się samym przydało, raz tylko tego użyłem, a pozostałe noclegi nie, więc nie było dramatu. No i cały bagaż tak naprawdę, no motocykl 235 kg, ja tam skromne 86,
i ten bagaż, który na początku miałem, jak ważyłem, bo jeszcze jakieś tam wody brałem mineralne, tam powiedzmy 3-4 litry wziąłem, to niecałe tam 60 kg to ważyło w totalu, jak tak sobie brałem na wagę. A jak z powrotem wróciłem, to już było 20 parę kilo, bo resztę zjadłem i przepiłem. A co ciekawe, w wyniku tych 2 tygodni na końcu, bo ze względu na mandat Norwegii musiałem skrócić to wszystko o tydzień, więc w ciągu 2 tygodni schudłem dosłownie 6 kg, z 86 na 80, więc jak ktoś mówi, że od jazdy na motocyklu się nie chudnie, no to jestem przykładem, że się chudnie. To taki przypadek prześmiewczy. No i co ciekawe, no ja obiady wszystkie jadłem na trasie, nic mi jakichś tam przygód nie było, przeważnie jadłem tam, gdzie było mnóstwo ludzi, wiadomo, że ta rotacja jedzenia wtedy jest, no i nie nadziałem się na nic, zawsze było to dobre, więc takie miałem założenie, nie? Że śniadania, kolacje sobie sam, a obiady na trasie. Pytanie 5. Na ile czasu w końcu jechałem? Na 2 czy 3 tygodnie, to już w sumie odpowiedziałem troszeczkę w poprzednim pytaniu, więc założenie było 3. I tak się też spakowałem na te 3 tygodnie. Niestety ze względu na mandat skróciłem to dosłownie o tydzień i na końcu zostały 2. No w sumie nie wiem, czy jest żałować, czy nie zauważyć, bo powiem wam, że po 2 tygodniach takiej jazdy, non-stop się pakowania, rozpakowania, jeżdżenia i robienia tych setki kilometrów, no jest to trochę męczące, że po tygodniu już tak powoli mi się już odechciewało, już miałem trochę dosyć, trochę zwątpienie. Jak siedział samemu, to też nie ma za bardzo z kim pogadać, także z tymi zagranicznymi ludźmi trochę gadałem, no bo brakowało tej rozmowy na końcu. Pytanie 6. Dlaczego pali się check engine? Co za awaria się wydarzyła? Awaria żadna się nie wydarzyła. I tu taka ciekawostka z Kawasaki. Jak ja kupowałem ten motocykl w Łodzi, to dosłownie wyjechałem z salonu i zapalił mi się check engine. Co się okazało? Koło soniczne jest do wymiany. Jest to błąd fabryczny. I tak naprawdę nic się nie dzieje z silnikiem, bo później w Poznaniu, jak już przyjechałem, to tutaj serwisowałem motocykl. Wzięli go na hamownię, sprawdzili, nie ma spadku mocy, wszystkie cylindry odpalają, no ale te koło soniczne, ponieważ jest wytwarzane maszynowo, a tolerancja tych wszystkich tam czujników, czy oprogramowania, czegokolwiek jest tak dokładna, że tam się dosłownie na jakieś tam milimetry gdzieś coś nie zgadzało i powodowało, że wyświetla błąd i musi być odlew ręczny. No i na ten odlew, zanim do tego wszyscy doszli, co jest i tak dalej, no to jak kupiłem motocykl, uważajcie, na przełomie października, listopada w 2023, tak, 2023, no to do serwisu w Poznaniu trafiłem, pamiętam, to był marzec 2024, a koło soniczne naprawiłem dopiero po powrocie z tej właśnie wyprawy, bo dokładnie w październiku 2024 go naprawiłem, że ten check engine w końcu znikł. Nie przeszkadzało to niczym, bo też przed wyprawą, jak robiłem tam duży serwis, no to mówili, że nie ma co się przejmować, on się po prostu będzie zapalał, a zapalał się w momencie, kiedy powyżej 6000 obrotów ciągnęliśmy trochę dłużej i on pokazał właśnie ten błąd a że później jeździłem powiedzmy bardziej spokojnie, bo tam tych prędkości się nie przekraczało, to ten check engine gas, także w zależności jak się jeździło się zapalało w gaz, natomiast nie było żadnych szarpnięć, nic się nie działo z jazdą i tak dalej, więc tak naprawdę nie przeszkadzał. I to taka historia z check engine, nie? No, naprawili teraz z końcem roku po tej naprawie i zobaczymy jak to będzie dalej. Natomiast jest to taka usterka dosyć globalna. Jak jest jakaś partia zrobiona w Kawasaki właśnie S1000 SX, w Versysach 1000 i jeszcze chyba tam w Vulcanach, z tego co pamiętam, jest coś takiego, więc takie 3 modele, które dostały taką weletną partię, no akurat ja jestem takim szczęśliwcem, zawsze jak coś się skupię motocyklu, to dostanę na dzień dobry. W Triumfie miałem podobnie, więc już to mnie nic nie dziwiło. To taka historia z check engine. Pytanie 7. Dlaczego nie brałem gotówki na wyjazd? No tu się nastawiłem na to, że głównie płacę kartą. Miałem tam jakieś, nie wiem, 40 czy tam, no, czy jakieś 40 euro miałem luzem. Ze względu głównie na to, że tam po prostu co kraj to jest inna waluta, nie? Tu korony norweskie, tu korony szwedzkie, tu korony duńskie, tutaj jakieś euro, tak? Więc mówię, no dobra, no ja jestem bardziej kartowy człowiek. Tej gotówki nie znam, jakieś tylko drobne też sobie wziąłem powiedzmy na jakąś toaletę, bo tam wiem, że czasami kartą nie idzie zapłacić, więc tylko po to mi to potrzebne i w sumie całą drogę przejechałem, na stacjach tak samo, cały czas to kartą. Czasami jak gotówkę gdzieś tam chciałem zapłacić, to mnie, bo chciałem wydać po prostu te eurosy, żeby też tam nie wozić, wiedziałem, że później już tylko korony są po drodze, to tak patrzyli na mnie, mówię, gotówka, nie? No gotówka, nie? To taka propos właśnie gotówki w tamtych krajach, co innego jest w Europie, gdzie ta gotówka bardziej jest pożądana, a tam na północy już tak nie do końca.
8 pytanie. Czego zapomniałeś zabrać na wyjazd? Szczerze mówiąc, to chyba niczego, bo przyznam się szczerze, że ściągnąłem sobie z internetu checklistę na wyjazd. No jak będzie ktoś chciał, to w komentarzu mogę podrzucić link albo wystawić gdzieś tam na OneDrive, nie ma problemu. I według tej checklisty tak naprawdę od tych paru miesięcy bez problemu co mam, czego nie mam, jeszcze przed wyjazdem 2 razy i dzięki Bogu tej checkliście właśnie też przypomniałem sobie to kluczykom zapisowym, który mi tyłek uratował, kiedy zgiąłem ten oryginalny. Więc muszę powiedzieć, niczego nie zapomniałem zabrać, bo wszystko miałem, niczego mi nie brakowało. 9 pytanie. Czego żałujesz, co zrobiłbyś inaczej? No żałuję przede wszystkim tego, że dostałem ten mandat, nie? Gdzie mam tej Norwegii nie zwiedziłem tak jak chciałem. I to chyba jedyne co. 2, że nie wziąłem kolejnej pary rękawiczek nieprzemakalnych. Myślę, że to by mi troszeczkę pomogło. Że nie wziąłem grzejnej kamizelki. To myślę, że to też w tym kierunku. Jedną rzecz, którą mi tutaj jeden z widzów podpowiedział, że są takie mówki, tak jak na skuterach jeżdżą ci wszyscy od Glovo i tak dalej, że na te ręce, jak nie mam właśnie handbarów, to by zdało egzamin. I tutaj myślę, że to też by było dobre na ten wyjazd, nawet jakby nie trzeba było zakładać, to gdzieś tam w kufrze mieć, dużo miejsca to nie zajmuje i tak troszeczkę tego żałuję, że też nie wziąłem. A co zrobiłbym inaczej? Nie wiem, czy jest sens się rzucać tak jak chciałem na te 3 tygodnie, żeby tą Norwegię zwiedzić, czy rzeczywiście tak jak teraz nie pojechałem, trochę mnie to los zmusił na te 2 tygodnie dookoła Bałtyku, bo to był mój z pierwszych moich celi, jak pamiętacie, że objechać Bałtyk dookoła i przy okazji zobaczyć sobie ten Nordkap. I to zrobiłem, a tą Norwegię to tam prawie tydzień chciałem sobie spędzić, bo tam jest dużo do zwiedzania i czy nie rozdzielić na tego na 2 wyjazdy, że po prostu jak ktoś chce objechać ten Bałtyk, no to objedźmy sobie dookoła według tej drogi, co mniej więcej przebyłem, a jak chcemy sobie Norwegię zwiedzić, to jedźmy osobno do Norwegii i się skupmy na Norwegii, nie przekraczajmy tych prędkości, żeby moich błędów nie popełnić i myślę, że to bym tylko zrobił inaczej, reszta rzeczy, te stolice, te zabytki, co odwiedziłem fajnie, wiem, gdzie na przykład w przyszłości bym chciał jechać, co pozwiedzać, to też mi trochę oczy otworzyło. I na pewno jedno z krajów, w które chciałbym wrócić, to do Estonii, do Talina, bo mi bardzo to miasto się spodobało. I to na pewno zrobię kiedyś, także kwestia pewnie czasu. 10. Czy warto było jechać ten Nordkap tyle kilometrów? To myślę, że na to pytanie każdy sobie musi odpowiedzieć osobiście, co kto lubi. No bo wiecie, no są 2 rodzaje tras. Jedna podróż to tak, żeby po prostu zrobić, bo ktoś sobie to wymarzył, no tak było w moim przypadku, że tak chcę. Natomiast tak, żeby pojechać na sam Nordkap, zobaczyć i się zachwycać, moim zdaniem nie do końca, bo tam mówię, no co, no koniec skały, no, morze i do widzenia, i globus i tyle, więc nie ma się tam za bardzo czym zachwycać. Jak chcemy się zachwycać, to jedźmy sobie właśnie w stronę Norwegii, na fiordy, na przełęcze. Tak samo w Alpy możemy pojechać, czy do Rumunii i możemy się tam bardziej zachwycać, nie? Także, a druga sprawa, jeśli ktoś chce na zakręty, no to nie tą drogą, tak jak ja jechałem, powiedzmy, do Bałtyku, tylko jak już to bezpośrednio albo właśnie na Norwegię uderzyć i wtedy będziemy zadowoleni, albo w drugą stronę w Alpy, nie? I tak jak umiemy wiklować sobie po zakrętach, to tak. Także na ten Nordkap to, jeśli ktoś chce jechać tylko na Nordkap, no to jasne. Jeśli przy okazji, też spoko, natomiast w zależności kto czego oczekuje, mówię, ja to trochę przy okazji, bo ja sobie wymarzyłem, że pierwsze to jadę Bałtyk dookoła, ten Nordkap przy okazji i dlatego tak tutaj się tym tam nie spinam. Dobra, to by było te 10 pytań, co najczęściej się pojawiało. Jak macie jeszcze, to piszcie w komentarzach. Tymczasem dojeżdżamy do Göteborgu i jedziemy dalej. W dniu dzisiejszym startujemy z miejscowości Göteborg do miejscowości Tommerup. Mamy do zrobienia 484 km. Po drodze 2 tankowania. Ruszamy. Dzisiaj opuszczam Göteborg i udaję się w kierunku Tommerup w Danii. Nie będę jechał przez samą stolicę Kopenhagi, to sobie odpuściłem już na powrocie. Ze względu na korki, chodzenie, już też bardzo gorąco było, więc nie chciałem tam tracić za bardzo czasu. Natomiast jedna refleksja mnie wzięła po tym Göteborgu. Rzeczywiście było warto pojechać, żeby ten Göteborg cały zwiedzić, to tak minimum 2 do 3 dni by trzeba było spędzić. A sam Sztokholm, tak wracając jeszcze do poprzedniego miasta, to tak 3 dni bitek, nie 4, żeby te wszystkie zabytki obejść, bo naprawdę jest co zwiedzać. Mówię, dużo miejsc takich zabytkowych, też nowoczesnych, do zwiedzania, dużo parków. Także mówię, myślę, że się kiedyś jeszcze wybiorę albo samolotem, albo też na motocyklu do tych miejscowości, bo myślę, że warto.
A tymczasem udajemy się w stronę mostu łączącego Szwecję z Danią i zobaczcie, jak te cuda architektoniczne wyglądają. Nasza podróż prowadzi obecnie przez słynny most Øresund, który łączy Malmö w Szwecji z Kopenhagą w Danii. Jest to konstrukcja łącznej długości 16 km. Pierwsza część to most, który przechodzi w sztuczną wyspę Beberholm, a potem zmienia się w podwodny tunel Drogden. Ten został oddany do użytku w 2000 roku i co roku przekracza go ponad 7 milionów pojazdów. Koszt budowy tego mostu to ponad 2 miliardy euro i oficjalnie się mówi, że do dzisiaj się nie zwrócił, że koszty utrzymania tego mostu przewyższają przychody roczne z przejazdu samochodów. Ten tunel Drogden ma długość 4 km i pozwala tak naprawdę na płynną żeglugę po cieśninie Øresund. Cała konstrukcja to jest po prostu technologiczny majstersztyk, który może zachwycić nawet tych, którzy nie są fanami inżynierii. Most Øresund ma wysokość pylonu wynoszącą 204 metry, a prześwit nad wodą to 57 metrów, co umożliwia przepływanie dużych statków. Jego długość to 7-8 km, a maksymalny tonnaż całej konstrukcji to ponad 82 tysiące ton. Tunel natomiast Drogden, liczący 4 km, składa się z 20 prefabrykowanych segmentów, każdy ważący około 55 tysięcy ton, zanurzonych na głębokość do 10 metrów poniżej okna morskiego. Przejazd przez ten most, jak i tunel, nie jest darmowy i dla motocyklistów na dzień, kiedy ja przejeżdżałem, to było 260 duńskich koron, czy jakieś 150 zł 90 groszy. Dalej jadąc przez Danię drogą E20 na zachód, mamy kolejny most nad Wielkim Bełtem. Duńskie nazwy nie będę powtarzał, bo sobie język połamie. I tam mamy kolejną opłatę 145 koron duńskich, czyli jakieś 84 zł. Czy warto się przejechać tymi mostami i tunelem? Ocencie sami. Moim zdaniem warto, widoki fajne. Osobiście polecam.
Dzisiaj ostatni dzień podróży, tak naprawdę sam tranzyt z miejscowości Tomerab do Poznań, 900 km więcej do zrobienia, aczkolwiek z objazdami wyszło parę kilometrów więcej. Te dwie czerwone linie, co widzicie po lewej stronie, tak powinna przebiegać droga, natomiast ze względu na wypadki, jakie były na autostradach niemieckich, trzeba było zrobić objazdy, bo było paręnaście godzin stania, nawet na granicy niemieckiej o tym ostrzegali, akurat w ten dzień. Po drodze 3 tankowania bezpośrednio do Poznania. Dzień 14. Mamy hostel Danii. 330. Mamy stronę w Polsce. Tam wypadki są w Hamburgu. Dzisiejszy jeszcze dostanie kawałek drogi lokalnej. Za chwilę tak naprawdę to już tylko same autostrady do samego Poznania. Po drodze parę objazdów, bo były wypadki na autostradach też od rana, tam jak się obudziłem chyba przed 5, to już widziałem, że się robi tam na czarno wszystko i po kilkanaście godzin już było zwrócone, że będzie dłuższa trasa i już planowali objazdy i nawet na samej granicy mówili, że jest korek i żeby omijać, no to tak te drogi później objazdami poprowadziły, jak na mapie pokazywałem wcześniej. No za dużo nie było co kręcić, no bo co tam, autostrady, jedyne co tylko powiem, że na tych odcinkach, gdzie był No Limits, no to w Niemczech to dopiero się przekonałem, co ten motocykl potrafi i po co został może stworzony do tak zwanej szybkiej turystyki. No natomiast jedna uwaga, że tam, gdzie by nie było ograniczeń prędkości, z tym całym żaglem z tyłu, co miałem, no to powyżej 200, no to wpadał w shimę i w ogóle się nie dało jechać. Także maksymalnie tam do 190 na tych odcinkach pojazd ograniczyłem, no a później normalnie przepisowo, czy tam było 110, czy 130, czy 140, to normalnie sypałem, tam się nie wychlałem, no bo tych odcinków no było dosyć sporo po drodze, więc tam się można powiedzieć troszeczkę wyżyłem. No spalanie oczywiście wtedy wzrosło na tych odcinkach, ale już mi to zależało jak najszybciej, żeby dojechać, no i czas w sumie z Danii, z tej miejscowości, z której wyjeżdżałem do samego Poznania, no to zajęło mi 11 godzin, więc nie jest źle. Po drodze tylko tankowanie, przerwa na obiad i no i tyle. No i w sumie zobaczcie, ile ta cała wyprawa mi ostatecznie wyszła. Także zapraszam na podsumowanie. Przyszedł czas, żeby zrobić krótki rachunek sumienia dotyczący tego wyjazdu, więc podsumuję koszty zaczynając od najwyższego, czyli w tym momencie jest to paliwo, na które wydałem 3122 zł. Przejechałem 7085 km dokładnie, spaliłem 332 litry, średnie spalanie na poziomie 4,7 litra, czyli powiedziałbym, że bardzo ładne, zwłaszcza, że poniżej 6 raczej nie schodzę, no ale Skandynawia, jak widać, wymaga, żebyśmy jeździli oszczędnie. Kolejnym, drugim największym kosztem to są oczywiście noclegi, 2660 zł, noclegów było dokładnie 13. Średnio za nocleg wychodzi 204 zł. No i tutaj taka mała uwaga, że można to oczywiście zrobić taniej. W moim przypadku, jak jechałem sam, no to bardzo często był pokój dwuosobowy, gdzie płaciłem jak za dwie osoby. Gdybyście jechali z kimś, no to byłoby oczywiście ta kwota na pół, czyli około 100 zł. No średnio w Europie tak się przyjmuje, że za osobę to jest około tam 150 zł w jakimś takim normalnym apartamencie, powiedzmy. Obiady i zakupy spożywcze, które uzupełniałem po drodze, no to jest 1848 zł, średnio z obiad wychodzi 100. Oczywiście były obiady tam za 50 parę złotych i za 150 zł, no średnio się przyjmuje około 100, że tyle mniej więcej wydamy w jakiejś tam restauracji. Zakupy spożywcze to tak od 40, no powiedzmy 44 zł średnio, ale to tak od 40 do 60 zł się tak mniej więcej wydawałem i na kwotę finalną to tam wyszło się 1800. Kwota, której raczej nie przeskoczymy, no to są parkingi i płatne drogi. To płatne drogi to głównie mam na myśli mosty i tunele między Szwecją a Danią. Oczywiście też parkingi przyhotelowe, bo nie zawsze jest ten parking za darmo. Trzeba sobie opłacić, żeby też ten motocykl był bezpieczny, żebyśmy się rano nie zdziwili. No i taką kwotę rzędu 500 zł trzeba sobie uszykować. Finalnie ten cały wyjazd uplasował się w kwocie 8127 zł. Można oczywiście wszystko to zrobić taniej, jak powiedziałem wcześniej. W moim przypadku można to niestety zrobić drożej, no bo ja sobie muszę doliczyć kwotę ekstra za mandat, która mniej więcej wyjdzie na finalnie 5600, mam nadzieję, może trochę mniej.
za noclegi, które mi przepadły, mimo anulacji w Norwegii, no to i tak mnie skasowali, nie oddali mi tych pieniędzy, więc 936 zł sobie muszę doliczyć. No i finalnie u mnie wychodzi 14 663. No, trochę drogo. Mówię, gdyby nie było tych mandatów i tych noclegów, no to te 8 tysięcy to jeszcze powiedzmy za 9 krajów i te 8 stolic, które zwiedziłem, no to myślę, że to nie jest jakaś tam jeszcze super duża kwota. Wiadomo, że można wszystko zrobić taniej, to wszystko zależy od budżetów, możliwości, natomiast rzędu tej wielkości trzeba koszty liczyć. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak dojechałem do domu i parę komentarzy dotyczących motocykla, także pozdrawiam i zapraszam. No, to dotarliśmy do celu dzisiejszego dnia, 14. Jesteśmy pod domem. Na kolane mamy 7085, prawie 6 km. No, benzyna się prawie skończyła. A dzisiaj walnąłem 878 praktycznie, więc moja życiówka trudnego dnia. No jeszcze stówkę nawet walą, nie jest tak źle, ale to przez autostrady. Schodzimy. Chcę pokazać, jaki drugi jest motocykl. No, znary wszystko tam przypnie. A to wszystko powiedzieć, jeszcze tutaj będzie co tutaj robić. Ale to się świeci. No, kuchniarki też. Korby też do umycia. O, tu mycie, to chyba nie widać jak pobić. Wszystko. Ponur w kapie jeszcze. No, szyba od nich to jest taka, że... Mimo, że ja myłem nawet 2 razy, nie? Ale ona jest bruka.